Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich chętnych do nauki wykonywania koronek z papieru pergaminowego. Przede wszystkim zacznę od omówienia podstawowego narzędzia, jakim jest narzędzie dwuigłowe. Na poprzednim wideo podpowiedziałam Wam, żebyście zaopatrzyli się w narzędzia jedno- i dwuigłowe bold. Dlaczego? Zaraz to wyjaśnię. Najpierw porównajmy narzędzia, które tutaj pokazuję. Tutaj mam podstawowe narzędzie dwuigłowe Pergamano oraz narzędzia PCA, Fine i Bold. Można tu zobaczyć, jaka jest między nimi różnica w grubości i w rozstawie igieł. Ale najlepiej tę różnicę zobaczymy w trakcie pracy. Teraz wykonuję perforowanie narzędziem PCA Fine. Perforowanie wykonujemy wbijając jedną z igieł w ostatnią dziurkę, aby utrzymać równe odległości pomiędzy dziurkami. Teraz wykonuję perforację narzędziem Pergamano. Jest to tak zwana perforacja płytka, gdyż nie wbijamy igieł do końca. Czasem w tych narzędziach jedna igła jest troszkę dłuższa i właśnie tą dłuższą igłę powinniśmy wbijać w ostatnią dziurkę. A teraz wykonuję perforację narzędziem PCA Bold. Możemy już teraz zobaczyć różnicę pomiędzy dziurkami wykonanymi różnymi narzędziami. Te wykonane narzędziem Bold są zdecydowanie większe. A teraz wykonuję tak zwaną perforację głęboką, wbijając igły do końca. W perforacji głębokiej dziurki są większe, ale szybkość perforowania jest mniejsza. I widzimy, że nawet dziurki głęboko perforowane igłami Fine są mniejsze i mniej widoczne niż płytko perforowane dziurki wykonane igłami Bold. Głębokiej perforacji igłami Bold już nie musimy stosować, chyba że ktoś bardzo chce. Wycinanie polega na tym, że wbijamy końce nożyczek w dwa sąsiadujące otworki. Kiedy dziurki są bardzo małe, trudno jest trafić nożyczkami w te maleńkie otworki.
Ja często używam szkła powiększającego, kiedy wykonuję koronki na płytkach fine. Wycinanie jest znacznie łatwiejsze, kiedy dziurki są większe i lepiej widoczne. Dla osób początkujących jest to szczególnie ważne, żeby nie zniechęcać się już na samym początku. Kiedy nabierzesz wprawy, bez żadnych trudności będziesz mogła robić koronki także przy pomocy narzędzi fine. Tutaj widać różnicę w wielkości i wyglądzie ząbków. Te mniejsze są delikatniejsze, ale osoby początkujące powinny jednak zaczynać od łatwiejszych rzeczy. Przy wycinaniu nie ma znaczenia, czy trzymamy nożyczki w ten sposób, czy w ten sposób. Nie ma jednego słusznego sposobu. Nie ma też znaczenia, czy trzymamy naszą kalkę w ręce, czy wycinamy na macie. Po prostu wbijamy końce nożyczek w dwa sąsiadujące otworki i trzynąc lekko przekręcamy nożyczki w swoim kierunku i powtarzamy tę czynność.
Jeżeli w jakimś miejscu nie docięłaś do końca, to nie urywaj na siłę, ale powtórz cięcie w odpowiednim miejscu. Jak widać, cały brzeg wygląda jednolicie, chociaż cięłam w różny sposób. Za to bardzo ważne jest to, jak nożyczki są skierowane w stronę naszego pergaminu. Nie można trzymać nożyczek prostopadle, bo wtedy nie powstanie nam ładny brzeg. U mnie to i tak wyszło nieźle, ale niektóre osoby tak właśnie tną, a wtedy brzeg wychodzi im fatalnie. Nożyczki musimy trzymać prawie równolegle do naszego pergaminu, pod naprawdę niewielkim kątem. Kiedy lekko przekręcasz nożyczki w lewo do siebie, cięcie tworzy ładne ząbki w kształcie litery V wzdłuż krawędzi. Jeszcze jedna ważna sprawa. Spotkałam się z tym, że osoba, która miała obciąć brzegi kartki, cięła właśnie w taki sposób. To jest zdecydowanie źle, gdyż ładny brzeg powstanie na tej niepotrzebnej części, a nasz brzeg będzie wyglądał właśnie tak, poszarpany i brzydki. Kiedy masz odciąć brzegi Twojej kartki, nożyczki musisz mieć zwrócone w kierunku kartki. Ta część, która nie jest potrzebna, ma się znaleźć pod ostrzem naszych nożyczek. Tak samo ze zbędnymi elementami koronek. Absolutnie nie tak jak tu, bo znowu otrzymasz poszarpane krawędzie. Ładne ząbki są na tym elemencie, który wyrzucasz. Zbędne elementy koronek wycinamy w ten sposób. Niepotrzebny element ma być pod ostrzem nożyczek. Wtedy otrzymujesz ładne brzegi koronki.
Tutaj masz ładne krawędzie koronki, a to jest element niepotrzebny. Pokażę jeszcze raz. W ten sposób nie wycinamy elementów koronki. W ten sposób możemy wycinać różne elementy, które nam będą potrzebne, na przykład do zrobienia dekoracyjnego kwiatka. To są elementy, które możesz wykorzystać do dekoracji. A to są brzegi koronki. Zbędne elementy koronek wycinamy w taki sposób. I to musisz zawsze pamiętać, a jeśli masz wątpliwości, to zawsze możesz powrócić do wideo. Myślę, że teraz już możesz przystąpić do Twojej pierwszej koronki. To będzie ten pierwszy rodzaj koronki bez żadnego embossingu. Taka koronka najlepiej wychodzi z kolorowego pergaminu. Ale obecnie nie ma problemu z zakupem takiego pergaminu, przynajmniej w Anglii. Jest wiele sklepów internetowych, gdzie można taki pergamin kupić. Jeżeli jednak nie masz żadnej możliwości zakupu takiego pergaminu, to możesz wzór wykorzystać do drugiego typu koronek, gdzie najpierw robisz embossing na liniach. Jest film o tym, jak wykonać taki embossing. Link znajduje się u góry. Zrobiłam dla Was taki wzór. Nie, to nie pomyłka. To jest naprawdę odpowiedni wzór dla początkujących. Tu nie ma nic trudnego, są tylko powtarzające się proste elementy do wycięcia. Jest tu trochę wycinania, ale jest to potrzebne dla praktyki. Nie nauczysz się niczego, jeżeli nie będziesz trenować. Najpierw perforowanie. To jest bardzo proste, bo możesz perforować dokładnie po linii wzoru. Nie musisz niczego rysować, po prostu przymocujesz pergamin do wzoru i już możesz dziurkować. Jeżeli nie czujesz się zbyt pewnie, to możesz najpierw potrenować perforowanie na zwykłej kartce papieru. Przymocuj czystą kartkę papieru pod wzorem, wykonaj perforację, a następnie porównaj oba wzory. Pamiętaj, że praktyka czyni mistrza.
Tutaj film trochę przyspieszyłam i skróciłam, żeby to nie było zbyt długie. Kiedy mamy już wykonane wszystkie drobne elementy, perforujemy linię wewnętrzną i zewnętrzną. Jeszcze jedno odnośnie perforowania. Jeżeli musisz zrobić perforowania w linii prostej, a nie masz żadnej płytki do pomocy, to zrób to w ten sposób. Przymocuj linijkę wzdłuż linii prostej i perforuj dokładnie przy linijce. Perforowanie linii prostej bez płytki jest znacznie trudniejsze niż perforowanie linii o różnych kształtach. Jeszcze jedna sprawa. Możesz robić sobie własny kolorowy pergamin. Wkrótce pokażę, jak taki papier można zrobić samodzielnie.
No i w końcu wycinanie. O nożyczkach mówiłam w wideo o narzędziach, link na górze. Wiesz już, jak trzymać nożyczki i jak je skierować, więc możesz przystąpić do pracy. Tutaj masz jednakowe drobne elementy, więc myślę, że szybko nabierzesz pewności i wprawy. Ja ten proces wycinania trochę przyspieszyłam i skróciłam, ale ty się nie śpiesz. Wycinaj powoli i spokojnie. Na końcu odetnij niepotrzebne fragmenty dookoła. I twoja pierwsza koronka jest gotowa. Na pierwszy raz proponuję tylko tyle wycinania, ale możesz także wyciąć te elementy, a także cały gładki środek. Tak jak w tej koronce.
dobrze jak w tej. Jeżeli pierwsza koronka nie wyjdzie idealnie, to nie ma się czym martwić. To i tak był całkiem niezły trening. Teraz obejrzyj dokładnie całą koronkę i sprawdź, gdzie i jakie popełniłaś błędy. Następnym razem staraj się nie popełniać tych samych błędów. Pamiętaj, że każdy, i ja także popełniam czasem błędy, chociaż mam już długą praktykę. I już na koniec informacja. Każdy subskrybent może otrzymać zestaw tych 4 wzorów. Napisz do mnie e-mail bluelace na adres uzmadera@gmail.com. Zestaw tych wzorów jest za darmo. Tylko proszę napisz komentarz pod wideo i udostępnij wideo znajomym. Komentarze, lajki i udostępnienia są ważne, gdyż jeżeli nie ma ich pod filmami, to YouTube traktuje takie wideo jako coś nieistotnego i nie wyświetla ich w polecanych. Dlatego moje wideo ogląda tak niewiele osób, a chciałabym, żeby więcej osób mogło skorzystać z tej wiedzy. W następnym wideo pokażę, w jaki sposób można wykorzystać takie koronki. Do zobaczenia wkrótce.